Jeśli jesteście zainteresowani zakupem złota lub srebra albo konsultacjami w tym temacie, to pod filmem macie kontakt bezpośrednio do Kasi, skontaktujcie się z nią i na pewno Wam pomoże. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym odcinku. Dziś goszczę Kasię Szewczyk po raz kolejny. Dzień dobry. Bo stwierdziłem, że nagramy sobie taki bardzo praktyczny odcinek, wręcz bym powiedział poradnik dotyczący tego, jak w praktyce kupować właśnie głównie złoto, ale również srebro, bo raz, że ja jestem zaciekawiony, jak to wygląda, dwa, że coraz więcej osób pytało, no powiem Ci Kasiu tak dokładnie, no pytało o takie szczegóły już. Ja sobie nawet zapisałem kilka rzeczy. Chciałbym też pokazać w praktyce, za jaką kwotę, ile dostaniemy tego złota, jak to wygląda. No, jasne. No mam tutaj, przygotowałem trochę pieniędzy, święta ja były. Też. Kasia ma swoje, ja mam swoje, więc ja przygotowałem trochę. Ja mam pieniądze, Ty masz walutę. O kurczę, poczułem się troszkę taki mały, więc postaramy się to troszkę dzisiaj zamienić. Okay. No dobra Kasia, no to myślę, że możemy zaczynać. Zrobimy tak. Troszkę takiego trochę, poruszenia. Tak, poruszenia. Zaraz mamy tu trochę, więc zaczynamy. Kasia, no to tak, żeby zacząć z grubej rury, ja sobie wezmę trochę kasy, którą wyciągnąłem ze świąt, skarpety ze świątecznej od Mikołaja. Tu mam 10 tysięcy złotych. No i teraz, jeśli ja wezmę te 10 tysięcy, bo często ludzie mnie pytają, ale jak to wygląda? Jak ja mam 10, no to co ja za to mam? Więc ja Ci tutaj daję 10 tysięcy złotych dzisiaj na stół i powiedz mi, co ja w praktyce realnie mogę za to kupić. Dobrze, to ja coś tutaj wyczaruję. Proszę. Co za 10 tysięcy mógłbyś tutaj w ramach tego kupić? Tak, ja bym sobie chciał zabrać. Na pewno możesz sobie nabyć dzisiaj, przy czym zaznaczam, że są dzisiejsze poziomy cen. Możesz sobie nabyć uncję złota, czyli 31,1 grama. Tutaj mamy do wyboru 3 firmy. Argor Heraus, Valcambi, Umicore. Okay, czyli... Także na pewno jedną z tych możesz sobie już wziąć. Na dzień dzisiejszy to tak, jest warte która Ci ile? się podoba? Około 7,5 tysiąca w złotówkę. Czyli jeszcze mi tu zostało. I jeszcze Ci zostało. Ja to pamiętam. Okay. I zaraz Ci tu coś znajdę. I jeszcze dorzucam 10, a ja zabieram papierki. Zabieramy, czyli wymiana zrobiona. Wymiana 10 zrobiona. dałem i mam tak. Tutaj. No dobra, to mi się już podoba i też widać, że no ma to jakąś wartość, już to troszkę waży. No to teraz masz 41,1 grama. 40. Możesz włożyć do kieszeni tak. i wyjść. I wyjść. Do widzenia. Do widzenia. Ale nie, żeby nie było... Zostajemy jeszcze. Tak za łatwo. Było więcej pytań. Tak wracamy do puli. Ja poproszę z powrotem walutę, więc ja tutaj mam trochę więcej. Ile dokładnie mam? Dokładnie mam 50 tysięcy złotych, bo to było, ja tak dałem takie przykłady, ale większe kwoty, więc kolejny zakup będzie za 50. Tu mam 50 tysięcy złotych. Ja to daję znowu do puli. Do depozytu, a ja Ci tutaj zrobię wymianę. Wymianka. Okay. Co za? I za 50 tysięcy to ja już zrobię coś takiego. Ciężko. Przeszło na moją stronę. Proszę bardzo. To tu jest 50 tysięcy złotych? Tu jest 50 tysięcy w złocie i srebrze. A, w srebrze, czyli srebrze. Tu mamy sreberka w tubach, tu mamy liście klonowe, tutaj mamy filharmoników wiedeńskich. Liście klonowe są pakowane po 25 monet. 25, tak, tu mamy 50 srebrnych monet. Tak, możemy pokazać. Okay. Możesz wyciągnąć chociaż jedną? Żeby się nie wysypała, dobra. Zrobimy coś takiego. Oj, i no jednak się wysypały. Okej, ale widać, że jest, czyli 25 jest w każdej tubie. Tak. Czyli to jakbym za to wziął, to mam 50 srebrnych. Tutaj jest ile? Też jest? Tutaj są filharmonicy wiedeńscy, oni są pakowani po 20 sztuk. Czyli 40 takich. I resztę mamy w srebrze. Takich, czyli mam 90 monet. Tak. Jeszcze mam tutaj złoto. I 50 tysięcy poszło. Tak. Ale zobaczcie, że już jakoś to wygląda. To nie jest sympatycznie. Tak, sympatycznie. Tu moneta, tutaj. No już masz jakąś dywersyfikację. Tak, mam to zdywersyfikowane, bo mam trochę srebra, mam trochę złota, mam monety złote, mam sztabki złote, mam srebrne monety, więc generalnie jakby to nie jest tak, że kupiłem jedną sztabkę za 50 tysięcy i tylko złotą na przykład. Tak. No bo też bym mógł sobie kupić za 50 tysięcy jakąś tam większą. Jak najbardziej, zawsze też pytam klientów przy zakupie, jak będą chcieli, co chcą z tym złotem zrobić, jakie ona ma cel i przeznaczenie, no bo jeżeli chcą dla siebie prywatnie, kupują powiedzmy jedną sztabkę 250-gramową, półkilową, no przy odsprzedaży nie możemy się liczyć z tym, że ktoś to będzie kroił na części, tak, więc czasem dobrze sobie zdywersyfikować, zmniejszyć tą gramaturę.
No odpowiednio, żeby to wszystko miało ręce, nogi, żeby ta gramatura do wartości też miała sens. Natomiast to, co charakterystyczne dla tej transakcji, no właśnie, bo ty mówisz, to jest koniec że transakcji. ja mogę sobie wyjść z tym, czyli co? Tak, w tym momencie Mam możesz... jakiś dowód wyciągnąć, coś? Nie. W tym momencie możesz wyjść, możesz spakować swoje złoto i de facto ja Ciebie nawet nie zapytam, jak masz na imię, mimo że wiem. Naprawdę? Naprawdę. Okej, czyli to jest... Tak, są limity Jakie są te wartościowe. Ustawa jakby teraz mówi, że jest to 15 000 euro. Każda z firm musi sobie sama ten limit odpowiednio dostosować. Akurat u nas na ten moment to jest 50 000 złotych. Czyli to, co co nie mamy na znaczy, stole. tak, co nie znaczy, uwaga, że wszędzie jest tak samo. I zawsze przed zakupem warto zapytać, do jakiej kwoty te zakupy będą, powiedzmy, anonimowe, tak? Czyli tak jak się to teraz wydarzyło, rzeczywiście technicznie tak to działa. Grzegorz przyniósł, powiedzmy, banknoty, papierki i wychodzi ze złotem. Dobra, czyli, No oczywiście czyli do możemy tu 50 chwilkę 000 porozmawiać. złotych, Tak. to jakby ja sobie to pakuję, wychodzę i nie mam nic... Tak, i nikt poza nami nie wie o tej transakcji, nikt nie wie o tym zakupie. Pamiętajcie, nie mówcie o tym. Dobra, no to wiemy, nikt nie powie. A co w sytuacji, kiedy będę miał więcej niż 50 000 złotych? No bo to jest dla inwestorów taka nieduża kwota. Mieszkanie kosztuje przecież 20 000 złotych za metr w Warszawie, no to co to takiego? Więc mam załóżmy 200 000 złotych, przychodzę do Ciebie, mówię, Kasia, chcę kupić i co? Muszę coś podpisywać? Jak to wygląda? Co mam z tym zrobić? A więc wygląda to tak, że wówczas zapraszam Państwa z tą gotówką i z rodziną na konsultację. Zapraszamy na konsultację. Okej. Więcej nie powiem. Dobra, no to link pod filmem będzie można zgłosić i skontaktować się z Kasią w sprawie właśnie Ja tu bardzo konsultacji. chętnie całe rodziny przyjmuję, także... Dobra. Kasia, ja mam więcej pytań, więc to nie jest takie proste, że tylko kasa, złoto i do widzenia. Okay. Widzowie często pytają, no dobra, Grzechu, kupiłeś sobie to złoto, kupiłeś sobie to srebro, trochę to waży, trochę to zajmuje, przy małej kwocie jak będzie razy 10, no to razy 10 tego Tak, będzie. tak. I co z tym zrobić? Gdzie ja mam to sobie przechować? Zabrać do domu, schować w biurku, pod kwiatek, zakopać? To znaczy, powiem Wam tak, wbrew wszelkim opiniom, to naprawdę najbezpieczniej jest samemu zadbać o przechowanie złota. Oczywiście, jeżeli chodzi o srebro, tutaj jakby pojawia się inny problem, bo kwota, nie wiem, 200-300 tysięcy zamieniona na srebrne monety staje się objętościowo i wagowo dość spora. W związku z czym w srebrze są również możliwości przechowania poza granicami kraju, z czego powiem szczerze, bardzo dużo osób korzysta, bo wiele osób, mając większy kapitał do zadysponowania, chce go również zdywersyfikować geograficznie. Więc tutaj jesteśmy w stanie pomóc również w przechowaniu w Lumisie, w Szwajcarii, w strefie bezcłowej. To ważna rzecz się tu pojawiła, czyli dywersyfikacja geograficzna, że nie mamy wszystkiego na przykład w Polsce, jeśli mówimy. Zgadza jeśli ty się. jesteś z innego kraju, no to w jednym kraju tylko jest dywersyfikacja ważna. Pojawia się jeszcze jeden jakby atut tego przechowania srebra poza granicami, bo od złota nie mamy, jak wiemy już z poprzednich filmów, żadnego podatku. O 6 miesięcy od zakupu mija, nie ma żadnego podatku. Natomiast w przypadku srebra mamy VAT. Okay. W związku z czym te monety są watowane. Jeżeli kupujemy w strefie bezcłowej i tam sprzedajemy, nie wygenerujemy po prostu tego podatku, więc de facto, mówiąc po polskiemu, kupimy taniej. Okej. Jaki to jest VAT na te srebrne monety? No niestety 23%. Czyli normalnie standardowo, dobra. Tak. Dobra. Chciałem jakby mieć pewność, bo dla widzów, no nie każdy, nie dla każdego to może być pewne. Dobra, pytanie też istotne, bo oglądam sobie to ze statystyk filmu i wcale nie jest tak, że wszyscy nasi widzowie to są ludzie z Polski. Duża ilość, ponad 30% to są ludzie z zagranicy. No Polacy są wszędzie, tak. więc pytanie, no właśnie, jak kupić, jeśli ktoś ogląda i jest za granicą? Czy jest taka możliwość? Oczywiście. Tutaj jakby na terenie Unii Europejskiej przesyłamy również klientom, którzy są za granicą i zakupy robią online, tak? No bo de facto wtedy nie przyniosą gotówki, no tak. Mogą robić przelewy. Wysyłamy również ubezpieczone przesyłki kurierskie, jak również na przykład dla klientów, którzy mieszkają, bo my jesteśmy w Katowicach, tak? Mieszkają nad morzem, mieszkają gdzieś dużo dalej. Mogą sobie wybrać również taką formę zakupów online, robią przelew ubezpieczoną przesyłką. W zasadzie na drugi dzień od zakupów każda Wszystko ilość sobie to jest idzie. u nich, tak? A jak najdalej wysyłacie na cały świat?
Tak jak powiedziałam, Unia Europejska musi mieć strefę Schengen. Tak. Okej, czyli jakby dobra. Pytanie następne. To są Wasze pytania, więc jeśli macie kolejne, to już pod filmem będziemy odpowiadać. Będzie kontakt. Raz, że w komentarzach można, ale dwa, że można albo się na maila, tak. Tak, będzie kontakt, że można te wszystkie szczegóły, bo każde pytanie jest ważne, więc przeczytam kolejne. Właśnie, myślę, że też ważne, bo w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej ludzi się interesuje tym realnym jakby wartością, no to ile wcześniej trzeba zadzwonić, czy spytać, czy to złoto jest w takiej ilości, jak chcemy kupić. Ktoś może ma więcej, chce kupić, czy ono na pewno jest dostępne, czy trzeba oczekiwać. Tak jak na pieniądze w banku, przecież nasze, chcemy pieniądze wybrać z banku, ich przecież nie ma. Trzeba zaanonsować. Trzeba powiedzieć komuś, że chcemy swoje pieniądze sobie wyciągnąć i parę dni, nawet 3-4 poczekać. Więc jak jest ze złotem? Oczywiście, to znaczy my staramy się utrzymywać bardzo wysokie stany magazynowe, także jakby minimalizujemy ten czas oczekiwania do praktycznie zera. No niemniej jednak bardzo proszę, żeby co najmniej dzień wcześniej zadzwonić, zapytać się, czy akurat za kwotę, którą chcemy nabyć złoto, będzie na stanie taka ilość. No a potem staramy się sprowadzić w jak najszybszym czasie, tak gdzieś do 10 dni, każdą ilość, którą klienci sobie życzą. Okej, czyli nie jest to jakiś taki... Nie jest to duże oczekiwanie, ale większość złota jest na bieżąco, cały czas na stanach magazynowych, bo tak jak mówię, w dzisiejszej dobie, gdzie jest ograniczone zaufanie, to liczy się jak najmniejszy czas oczekiwania. Tak? No tak, żeby mam, to w miarę... zamieniam, Dokładnie, wychodzę. żeby to było szybko. Dobra, kolejne pytanie. Tu jest takie pytanie właśnie odnośnie jakiejś takiej podziału, czyli mam kwotę jakąś X. Daj mi przykład tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Czyli zrobiliśmy taką transakcję 50 000, czyli mam jakby konkretną kwotę pieniędzy i chcę kupić. I właśnie co powinienem kupić? Bo to jest pytanie o taką dywersyfikację jakby zakupów, czyli co kupujemy? Czy kupić za wszystko złoto, czy za wszystko srebro, czy właśnie kupić sztawki, czy monety, czy to ma znaczenie? Jak to zdywersyfikować, jak to podzielić? Ja dzisiaj dostałem jakby trochę tego i czy to jest właśnie istotne, czy mniej istotne? To znaczy to, co się teraz wydarzyło, ta zamiana jest, jak można powiedzieć, jak dla mnie mało profesjonalna, bo ja z Tobą w ogóle, Grzegorzu, nie porozmawiałam. No nie, właśnie, jestem zawiedziony. Tak. Porozmawiamy później. Dostałem złoto i cześć. W każdym bądź razie to nie jest tak, że ktoś ma 50 000 i ja mu tutaj po prostu zrobię jakiś portfel, nie pytając, dlatego że no po pierwsze, każdy ma inną sytuację życiową. Tak. Może się okazać, że to są jedyne oszczędności i nie robimy czegoś takiego też jak król Midas, że się cali ozłocimy, tak? Wszystko z konta. Bo Midas umarł z głodu, tak? Ale chodzi o to, że musimy wszystko zrobić bardzo w dopasowaniu do tego, jaka jest mentalność też również danej osoby. Są oczywiście wskaźniki, które dokładnie mówią, ile powinniśmy mieć złota w stosunku do srebra, ale z doświadczenia mojego 15-letniego to tak nie działa, bo przede mną siedzi żywy człowiek, każdy ma inną skłonność do ryzyka, inny czas na tą inwestycję i ja dopasowuję ten portfel stricte do osoby, z którą rozmawiam, przedstawiając, jeżeli mówimy oczywiście o złocie i srebrze, bo nie tylko tym się zajmuję, dokładnie z czym coś się je i na podstawie takiej naszej rozmowy dochodzimy wspólnie do konsensusu, w jakich proporcjach powinien ten majątek zostać podzielony. Okej, czyli jest taka rozmowa, wstępne sprawdzenie, z kim masz do czynienia. To myślę, że ważne, bo można sobie przecież kupić jakby wszędzie złoto, kliknąć i po prostu na klik kupić i tyle. Tak, ja tutaj dodam, że nawet ci klienci, którzy nie przyjeżdżają, ale też są z daleka, czy chcą online kupić, wychodzimy z założenia, że no każdy ma prawo do tego, żeby mieć ten zakup jakby z opiekunem, z doradcą. I u nas jest oczywiście tutaj też kilku doradców, nie ja sama, i wspieramy klienta. No i to, co myślę, że jest bardzo dużym wyróżnikiem, to jest fakt, że od momentu zakupu jakby ta współpraca się dopiero zaczyna. Czyli przez cały ten czas między innymi zajmujemy się edukacją. Ja piszę maile podsumowujące, co się dzieje w kraju, na świecie. I staram się cały czas edukować klientów w taki sposób, żeby w pewnym momencie staną się zupełnie samodzielni, no bo o to chodzi, tak? Nie żeby cały czas ich trzymać za rękę, tylko w pewnym momencie ta edukacja już idzie tak daleko, że są w stanie sami zdiagnozować na przykład, czy warto dokupić, czy warto sprzedać i jak ten swój portfel budować. Rozumiem. Znaczy, to odpowiedziałaś w zasadzie na kolejne pytanie, które widzę, jakby czym się różnią takie sklepy, które oferują, bo wiem, że zresztą moje pierwsze zakupy złota kilka lat temu,
były właśnie przez zwykły jakiś tam sklep internetowy, gdzie po prostu kliknęło się, zapłaciło i był kurier następnego czy za 2 dni. A tu mówisz, że jest właśnie badanie potrzeb, sprawdzenie stanu finansowego, mentalnego, tak, to nie jest ryzyka. tylko zero-jedynkowe 50 000 na 100, bo jakby taką transakcją też można poniekąd komuś krzywdę zrobić, tak? Bo ktoś nie powie mi, że za kilka miesięcy będzie potrzebował z powrotem. Oczywiście są rzeczy nieprzewidziane, ale też to uwzględniamy w jakimś zakresie. Natomiast my działamy na rynku jako firma 25 lat. Nasz sklep tutaj, w którym się znajdujemy teraz, czyli sklep ze złotem i srebrem, w zasadzie powstał w 2008 roku. Właśnie w wyniku analiz, jakie robiliśmy jako doradcy, tak, weryfikując, co się dzieje na rynku, tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, tak, układając te puzzle, no i wyszło nam, że idziemy w stronę zmiany systemu finansowego światowego i najwyższa pora zacząć klientom mówić o złocie. Wtedy to niestety nie spotykały się w ogóle z żadnym odzewem. Tak? No, dzisiaj jest trochę inaczej, ale też się okoliczności zmieniły. No, pierwsze zakupy klienci kupowali uncję złota za zaledwie 3000 zł. Tak? Dzisiaj to się diametralnie zmieniło. Tak, to jest myślę, że ważne, żeby jakby edukować, nie tylko powiedzieć klientowi, że zamień sobie walutę na coś, tylko dlaczego to masz zrobić i w jakiej skali, ile masz pieniędzy, czy zostało Ci cokolwiek na koncie, bo wielu ludzi, że mówią, mam 50 000 na koncie, chcę to zainwestować, a ile masz poduszki finansowej? Dokładnie, ta poduszka finansowa w dzisiejszych czasach jest też kluczowa. Tak. Chociażby ze względu na fakt, że to, co się teraz dzieje, tak, nie wiemy, ile będziemy mieli pracy, tak, czy nie będzie taka sytuacja, że nie będziemy mieli żadnych zarobków, żadnych dochodów, a są koszty życia stałe, które musimy pokryć. Tak naprawdę często jest tak, że praca jest w domu, zdalna, jest mniej wynagrodzenia, a koszty stałe są kredyty, stałe. Nikt nam nie powie, że to teraz nie musi Pan płacić, tak? Tak, to wszystko, koszty stałe niestety nie spadają w dół, tak jak wynagrodzenia często. Raczej bym powiedziała, że wszystko idzie w tą stronę. Do góry. Dokładnie. Mam tu jeszcze pytanie, więc zadam. Czy kupują u Was klienci z zagranicy? No bo gdzieś tam informacja padła. Tak, mówiliśmy o tym, że konsultacje prowadzą. Więc dlaczego? Bo było mowa, że że są klienci też z Unii Europejskiej. No i jeśli oni kupują i gdzieś tam też pytają, no to czy oni nie kupują u siebie w kraju? Czy w Polsce jest taniej może? Jak to wygląda? Tego też nie wiem. Tak, powiem Wam z doświadczeń, z osób, z którymi rozmawiam. Do tej pory gdzieś dzwonili klienci z Francji, Danii, przyjeżdżali tutaj Polacy mieszkający w Niemczech. Przyczyny są dość prozaiczne i powiedziałabym takie, które dają nam do myślenia, bo to, co się tam dzieje, za chwilę się wydarzy u nas. A co takiego? Bo ja myślałem, że to jakiś ekonomiczny, że tam jest taniej, drożej? Nie. Główna przyczyna jest taka, że w tych wymienionych krajach nie są w stanie kupić nawet jednej uncji anonimowo. Naprawdę? Nie. To już w Niemczech jest tak? W Niemczech do 2000 euro i tak jest trudność w nabyciu złota. We Francji osoba, z którą ostatnio rozmawiałam, powiedziała mi, że nie ma takiej możliwości, żeby za gotówkę kupić w takim punkcie stacjonarnym jakąkolwiek ilość złota. Przykład z Danii, gdzie mój klient nawet prosił mnie, żeby to jakby powiedzieć na głos, tak? No powiedział ciekawe, tak, kupiłem, bo akurat była taka sytuacja, że akurat tam łatwiej mu było kupić w Danii, ja mu radziłam, żeby tam się udał do takiego miejsca, gdzie będzie mógł kupić. No i co się okazało, że zrobił taką transakcję i po tej transakcji został mu zablokowany rachunek bankowy. O kurczę. Do wyjaśnienia po co, na co i dlaczego. W związku z czym... Czyli jesteśmy takim ewenementem w Europie, że można kupować za gotówkę, że można do pewnej Jakby ta fala płynie, jak widać, z zachodu do nas. Dlatego to, co ja teraz mówię bardzo poważnie. Jeżeli chcecie kupować za gotówkę, to róbcie to, póki można. No bo to już nawet w Niemczech, tak? 2000 euro jest limit i więcej nie można? Pytanie dlaczego? Jakby zostawiamy otwarte. No to są Daję rzeczy, do myślenia, tyle powiem, tak? Też sporo wiem, bo się edukuję, a tego nie wiedziałem. To mnie zdziwiłaś. No mówię to z rozmów z osobami, z klientami. Tak. No myślę, że to jest dosyć ciekawe, niepokojące, ale też można z tą informacją coś zrobić. Jeśli ktoś chce kupić, no to nie czekać za rok, 2, 3. To mamy tak zwaną informację wyprzedzającą. Że skoro to już działa w Danii, Francji, a w bogatej tak zwanej Europie, no to dlaczego to u nas się nie pojawi? Pewnie się pojawi tylko jakby kiedy. Tak, jedna rzecz jest ciągła eliminacja gotówki, tak? Czyli za niedługo już w ogóle nie będziemy mogli tego zrobić. elektronicznym pieniądzem i ślady zawsze zostają. Poprzedni nasz film, kiedy mówiliśmy o pieniądzach cyfrowych, tak, gdzie
każda transakcja, nawet najmniejsza, będzie śledzona, będzie wiadomo kto, za co, co, komu. Ten film też będzie w opisie, więc zapraszamy. No dobrze, myślę, że sporo tutaj informacji dzisiaj takich mega praktycznych. Pieniądze poszły, więc ja już zostałem ze złotem i srebrem, Kasia ma pieniądze. Kasiu, ja myślę, że możemy zrobić konkurs, bo te konkursy są coraz bardziej lubiane na naszym kanale. Ja lubię robić mądre i kreatywne konkursy, więc zróbmy kolejny związany ze złotem i nagroda Złota. chyba jeszcze lepsza. Tak. Myślę, że warta użycia. Warta udziału w konkursie. Gdzie tutaj mamy naszą nagrodę? Chyba tu jest ta nagroda. Tak, nasza nagroda, tak. A tutaj jest coś, co nam posłuży do zadania pytania konkursowego. Tak. No powiedz, co jest nagrodą. Co jest tak? nagrodą, to jest ważne. Nagrodą jest, Kasiu? 2-gramowa sztaba czystego złota. 2-gramowa. Ile ona jest warta na dzień dzisiejszy? No, ponad 500 zł. Ponad 500 zł. Myślę, że nagroda super. Ale tak jak powiedziałam w ostatnim filmie, cena nie ma znaczenia. Tak, po prostu... To może być nasza cena wolności. To jest 2 gramy czystego złota warte dzisiaj, no mówimy 500 zł. Cena dzisiaj wynosi... Dzisiaj jest 500 zł, więc myślę, że jakbym mógł, to sam bym brał udział. Także ale Grzesiu zna odpowiedź. Ja znam odpowiedź, więc ja sobie tą nagrodę tutaj postawię, żebyście ją widzieli. No i pytanie konkursowe jest takie. Kolejna sztaba ze złota, która już jest ciężka i waży, ona posłuży mi do zadania pytania. I to pytanie brzmi tak. Przesuniesz mi, Kasiu, może... tutaj mamy dolara, tak? Tak. Dolara, powiedz... Nie, to jest $100. A, $100, przepraszam. Ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Pytanie brzmi tak. Ile jesteśmy w stanie z takiej sztabki zrobić, bo to jest złota. Tak, to jest czyste złoto. To jest czyste Ile złote? jest czystego złota o tej gramaturze? Gramaturze X? Zrobimy takich banknotów. I tyle. Wpisujcie w komentarzach. Osoba, która, no bo wiadomo, że może być kilka osób, osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, wygrywa nagrodę, czyli 2 gramy złota. Może dla kogoś to będzie początek, może dla kogoś to będzie miły dodatek. Tak, a może to będzie prezent dla kogoś, żeby kogoś zainspirować do mądrych inwestycji i do zamiany papieru, który jest tylko umowny, w coś, co jest stałe i ma wartość od wielu lat. Także myślę, że możemy tak zakończyć. Zapraszamy do oglądania naszego pierwszego filmu, no i zapraszamy oczywiście do konkursu, także komentarze są Wasze. Życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem złota lub srebra albo konsultacjami w tym temacie, to pod filmem macie kontakt bezpośrednio do Kasi, skontaktujcie się z nią i na pewno Wam pomoże.